Witam w świecie izotopii. W dzisiejszym odcinku opowiem o pracy w korporacji. Ten temat jest mi szczególnie bliski, bo sama od 20 lat pracuję dla właśnie takich dużych międzynarodowych firm i to w dodatku w dziale zasobów ludzkich, zwanym też HR, czy też potocznie zwanym działem kadr. Jak odnaleźć się w takim środowisku? Co zrobić, żeby gdzieś w tej korpomachinie nie zagubić siebie? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Przez te 20 lat pracy z ludźmi w takich dużych korporacjach widziałam wiele wspaniałych karier, inspirujących ludzi, ale też wiele frustracji, zawodowych porażek z utratą pracy włącznie. Zauważyłam, że pewne strategie postępowania sprawdzają się dużo lepiej niż inne. I właśnie o tych obserwacjach chciałabym Ci teraz powiedzieć, w nadziei, że te moje wieloletnie obserwacje przydadzą się Tobie do pójścia drogą na skróty. Zauważyłam, że często ludzie pracując w korporacjach obierają strategię karpia albo rekina. Karpie lubią łagodne wody i dostosowują się do środowiska. Rekiny nie wahają się poświęcić karpie i chcą, żeby to do nich się dopasować. Jest też trzecia kategoria, czyli delfiny, ale ona niestety rzadko występuje w korporacyjnym środowisku, chociaż ta właśnie grupa radzi sobie w nim najlepiej. Obserwuję więc sobie te delfiny i oto, co zauważyłam jako ich mocne strony. Delfiny są przede wszystkim bardzo świadome siebie. Znają swoje mocne i słabe strony. Ale nie należy sądzić, że wyssały tę wiedzę z mlekiem matki. O nie! Jest to wynik obserwacji siebie, pracy nad sobą i kształcenia kilku podstawowych umiejętności. Jedną z takich umiejętności jest zarządzanie sobą w czasie, czyli odpowiednie wybieranie priorytetów i koncentrowanie się na ich realizacji. W korporacjach łatwo utonąć w lawinie maili, projektów, które się na siebie nakładają. Korporacyjne delfiny z godnością i determinacją omijają te mielizny i koncentrują się na tym, co ważne dla firmy i dla ich kariery. Kolejna cenna umiejętność delfinów to zarządzanie sobą w zmianie. Korporacyjny świat to nieustające zmiany i trzeba się w tym odnaleźć, bo inaczej to konflikty i nerwy murowane, czasem nawet utrata stanowiska. Delfiny starają się jak najwięcej dowiedzieć o tym, co się zmieni i dlaczego. Zamiast krytykować, zadają dużo pytań. Chętnie chodzą na szkolenia, żeby nauczyć się tego, czego teraz firma i rynek pracy aktualnie potrzebują. Postrzegają oni zmianę bardziej jako okazję do rozwoju niż dopust boży lub kolejną głupią decyzję zarządu. Kolejną umiejętnością jest zarządzanie sobą w relacjach. Ludzie w korporacjach formalnie są podzieleni na mniejsze grupy, tak zwane działy czy zespoły. Nieformalnie też tworzą takie grupy, tych co wychodzą razem na papierosa, siedzą w tym samym pokoju albo mają dzieci w podobnym wieku. Delfiny zazwyczaj umieją się porozumieć z każdym, choć nikomu się nie podlizują. Nie dają się wciągać w konflikty i nie obierają sobie żadnej strony. Starają się zachować neutralność i współpracować tak, aby osiągać cele firmy. Delfiny szanują też bardzo równowagę między pracą zawodową a życiem prywatnym. Rzadko zostają po godzinach i prawie nigdy nie pracują w weekendy. Umieją asertywnie odmówić. Dlaczego? Bo wiedzą, jak ważna jest ta równowaga i czas poświęcony rodzinie, przyjaciołom, no i sobie samemu. Przychodzą po weekendzie z pełną energią, uśmiechnięci, no i oczywiście lepsze osiągają wyniki niż ich przemęczeni koledzy i koleżanki. A co Ty sądzisz na temat tych moich obserwacji? Jeśli chcesz więcej takiej tematyki, o tym jak wprowadzić zasady slow living w pracy, to tutaj jest odcinek, który osobno właśnie tej tematyce poświęconej nagrałam na moim kanale. Jak zwykle, jeśli odcinek się podobał, czymś zainspirował, to bardzo poproszę o lajki, to bardzo pomaga w rozwoju mojego małego kanału. Na dzisiaj już dziękuję za uwagę i do zobaczenia za 2 tygodnie. Pozdrawiam!